Witam Was bardzo serdecznie. Dziś sobie zrobimy demontaż i montaż Samsunga Pocketa. Samsung Pocket. Ściągamy tylną klapę. Ściągamy baterię, kartę SIM i kartę pamięci, jeśli w ogóle ten telefon obsługuje. Odkręcamy 4 śrubki, jedna, druga, trzecia, czwarta. Już chyba widać, że telefon jest dość prosty. Dość prosty w demontażu. Tak przynajmniej na pierwszy rzut oka się może wydawać. Jest. Wszystkie już są fajnie. Tu możemy sprawdzić, czy może jeszcze jedna śrubka jest. Tu może być wewnątrz. Czasem one tak w środku są, ale chyba nie tym razem. Chyba nie tym razem. Zobaczymy, jak to wszystko odejdzie. I demontujemy telefonik. I tu widzimy, że korpusik schodzi bardzo fajnie. Fajnie, pięknie. Tylko ostrość coś nie chce łapać. Korpusik jest. Wyświetlacz też. I tutaj nam coś blokuje. Ma takie zastosowanie, czy patent, można powiedzieć, w Samsung, że właśnie od strony klawiatury tutaj wkręca nam wkręty i blokuje tą całą osłonkę, która właśnie osłania podzespoły w telefonie. Tak to wygląda. Tu sprawdzimy, co tu się znajduje. No i jest wyświetlacz. Czyli wyświetlacz możemy tutaj wymontować w prosty sposób, to znaczy bez jakiegoś większego ryzyka. Możemy. Spójrzmy. Jest chyba przyklejony dość mocno. Więc musimy to podgrzać i później dopiero ewentualnie plastikowymi narzędziami wyciągamy sobie. A jeśli chodzi o płytę główną, tutaj możemy sobie jeszcze odkręcić. Są 3 śrubeczki. Tu chyba moduł zasięgu. Więc sobie odkładamy je w inne miejsce, dlatego że te śrubeczki są znacznie krótsze. I u góry jeszcze widzimy 2 śrubki, które, uwaga, mocują tą blaszkę właśnie osłaniającą podzespoły zgrzewane na płycie głównej. Tak to wygląda. I je też w razie W odłożymy w inne miejsce. I jest blaszka metalowa, jest płyta i również antena zasięgu. Wszystko w bardzo prosty sposób jest po prostu wymontowane. I dobra, i teraz potem składamy wszystko w odwrotnej kolejności. Zakładamy blaszkę mocującą, osłaniającą. Zakładamy z powrotem antenkę zasięgu. Zgadza się. Odwracamy na drugą stronę. I teraz sobie wkręcamy na swoje miejsce 3 śrubeczki, które tutaj wcześniej były wkręcane. Nie wiem, czemu akurat są 3 śrubki.
Nie, bo pomyliłem się. Tutaj była jedna. I tu była druga, tak. One mocowała blaszkę, a nie zasięg. Zasięg tylko była jedna. Tutaj u góry. Powiem tak szczerze, że bardzo mi się podoba takie właśnie samsungowe podejście do tematu, że właśnie te metalowe z tyłu blaszki były przykręcane. Bardzo fajnie. Bo można było po prostu, jeśli ktoś teraz ewentualnie udaje takie na złom, na odzysk metali, no to po prostu sobie odkręca i sprawa jest załatwiona, a nie jak niektórych zgrzewane. No i to wiadomo, jest dużo metalu, który jest no, mało wartościowy po prostu. I teraz sobie nakładamy wszystko z powrotem. Tu jest przód. Chyba. Zgadza się. Więc sobie musimy jakoś położyć tak. Dopinamy sobie. I nakładamy to wszystko na swoje miejsce. Mocujemy wyświetlacz chyba. I to chyba wszystko. Zakładamy z powrotem na sztył. Mocujemy wszystkie tutaj zatrzaski i przykręcamy wcześniej odkręcone nasze 4 śrubki. Jak widzicie, demontaż w tym telefonie jest no bardzo prosty, powiedziałbym, no równa się na pewno z tymi klasycznymi, może nie Nokiami tych pierwszymi, ale z ery z 2000 na przykład 3, 4, no dużo nie odbiega, na pewno. Zakładamy tylną klapkę i to wszystko w tym filmiku. No jak widzicie, jeśli chodzi o ten Samsung Galaxy, chyba tak go można nazwać, Pocket, dokładny model to S5300. Jest bardzo łatwy w demontażu i montażu. Tutaj nie musicie przydać zaawansowanych narzędzi, zaawansowanych umiejętności i tak dalej. Tu wystarczy, żebyście przydali podstawowe narzędzie, do tego stworzone, jakiś otwierak, Torx, być może pincetę, a pincetę możecie sobie oczywiście pożyczyć od własnej żony czy dziewczyny, narzeczonej i tak dalej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.